Zostałem obrabowany. Gdańsk. W trzecim urzędzie skarbowym wpływają dokumenty rejestracyjne nowej spółki. Zwykła procedura. Tysiące firm zakłada się każdego dnia. Jest tylko jeden problem. Człowiek, który tę firmę zakłada, w ciągu zaledwie kilku lat sądy skazały go 9 razy. Za wyłudzenia kredytów, fałszowanie dokumentacji bankowej, przywłaszczenie pieniędzy klientów. Ale wszystkie te wyroki są w zawieszeniu. Nikt nie sprawdza, nikt nie pyta. Firma zostaje zarejestrowana. Zostałem obrabowany. Wśród ofiar emeryci, którzy stracili oszczędności życia, matki opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi, ludzie, którzy wpłacili pieniądze zebrane na operację chorego dziecka, żeby je pomnożyć przed terminem operacji. Wszyscy uwierzyli w obietnicę. 16% zysku rocznie, gwarantowane, bezpieczne, w złocie. Jak to możliwe, że przez 3,5 roku nikt tego nie zatrzymał? Że Komisja Nadzoru Finansowego ostrzegała, a prokuratura umarzała śledztwa? Że ABW wiedziało, a nic nie robiło? I kto naprawdę stał za Amber Gold? W tym filmie zobaczysz, kim naprawdę był Marcin P. i skąd wziął pieniądze na start. Jak działała piramida finansowa, która oszukała tysiące. Dlaczego państwo polskie przez 3 lata nie potrafiło jej zatrzymać? Poznasz nazwiska prokuratorów, którzy umarzali śledztwa, funkcjonariuszy ABW, którym zabroniono badać sprawę, i polityków, którzy mieli wiedzieć, ale twierdzą, że nie wiedzieli. 850 milionów złotych, 18 tysięcy ofiar, 0 odpowiedzialnych. To jest historia Amber Gold, historia, która pokazuje prawdziwe oblicze Polski. Marcin Stefański urodził się 26 lipca 1984 roku w Gdańsku. Ojciec, zawodowy żołnierz, matka, urzędniczka pocztowa. Zwykła polska rodzina. Jako dziecko Marcin miał nadwagę, był nieśmiały, skryty. Nie miał kolegów. Koledzy z podwórka wspominali go jako mamin synka, chodzącego z mamą za rączkę. Taki był delikatny. Kiedy chłopcy bawili się w wojnę, jeździli na rowerach. Marcin wolał skakać na skakance z dziewczynkami. W liceum wszystko się zmienia. Marcin okazuje się świetny z ekonomii. W wieku 18 lat wygrywa konkurs wiedzy ekonomicznej. Jest ambitny, przebojowy, ma zmysł biznesowy. Jest też bardzo religijny. Działa w parafialnej wspólnocie eucharystycznej. Po maturze wstępuje nawet do seminarium duchownego, Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Zostaje wyrzucony po miesiącu. Oficjalny powód był taki, że nie pasuje do życia zakonnego, a nieoficjalny, że ma za duże wymagania finansowe jak na przyszłego księdza. Po seminarium Marcin zakłada pierwszą firmę – Multikasę, sieć punktów, gdzie ludzie mogą płacić rachunki za prąd i gaz, taniej niż na poczcie. Proste, uczciwe, tak się wydaje. Problemem jest to, że pieniądze wpływają na konto Marcina, ale rachunki nie są opłacane. Klienci dostają wezwania do zapłaty. Marcin znika z pieniędzmi. 174 tysiące złotych. Pierwsza kwota, pierwsze ofiary. Wyrok, rok i 10 miesięcy więzienia. W zawieszeniu. Pod warunkiem zwrotu pieniędzy poszkodowanym. Marcin nie zwraca ani złotówki. Kurator wystawia pozytywną opinię. Sprawa zostaje umorzona. Większość ofiar nigdy nie odzyska pieniędzy. To będzie schemat, który powtórzy się jeszcze wiele razy. Ale Multikasa to dopiero początek. W ciągu następnych 5 lat Marcin zbiera wyroki jak znaczki pocztowe. Wyłudzanie kredytów na fikcyjne firmy, fałszowanie dokumentów, poświadczanie nieprawdy, razem 9 wyroków między 2005 a 2009 rokiem. 9 przestępstw, wszystkie związane z oszustwami finansowymi. Normalnie taki recydywista siedziałby długo za kratkami. Ale Marcin ma coś, czego inni nie mają. Niewiarygodne szczęście do wyroków w zawieszeniu. Za każdym razem sąd daje mu jeszcze jedną szansę. Za każdym razem kurator wystawia pozytywną opinię, mimo że Marcin nie wywiązuje się z żadnych warunków. Za każdym razem wychodzi bez krzty konsekwencji. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, nazwie to później
co najmniej zagadką. Inni użyją mocniejszych słów. Ktoś go kryje. Ktoś od lat daje mu parasol ochronny. Ale kto? Na to pytanie odpowiedzi nie ma do dzisiaj. 15 listopada 2008 roku Marcin bierze ślub. Jego żoną zostaje Katarzyna Plichta, koleżanka z liceum, pochodząca z bardzo ubogiej rodziny. Jej ojciec stracił pracę w stoczni i zaczął pić, matka sprzedawała warzywa na targu. Katarzyna widzi w Marcinie szansę na lepsze życie. Marcin przyjmuje jej nazwisko i zaczyna używać Marcin Plichta. Mówi, że chce odciąć się od przeszłości, od wszystkich spraw sądowych ciągnących się za nazwiskiem. Ale to tylko zabieg kosmetyczny. Wyroki zostają w aktach, a ludzie z branży doskonale wiedzą, z kim mają do czynienia. W styczniu 2009 roku, ledwo 2 miesiące po ślubie, małżeństwo rejestruje nową firmę. Nazywa się Grupa Inwestycyjna X. Kapitał zakładowy to 50 000 złotych, którego nigdy nie wpłacają. Dokumenty rejestracyjne wpływają do Urzędu Skarbowego bez podpisu. Urząd Skarbowy nie zauważa niczego dziwnego. Firma zostaje zarejestrowana. 7 miesięcy później firma zmienia nazwę na Amber Gold. Ale jak wielokrotnie karany oszust zdobył pieniądze na start takiego biznesu? Jak sfinansował eleganckie biura w centrum Gdańska, kampanię reklamową w całym kraju, setki pracowników? Skąd w ogóle wziął się pomysł na tak skomplikowaną operację? Według niektórych śledczych nie wziął. Ktoś inny mu to dał, ktoś z pieniędzmi i kontaktami. Marcin był tylko twarzą przedsięwzięcia, słupem, który w razie wpadki pójdzie siedzieć, a prawdziwi zleceniodawcy zostaną w cieniu. Wrzesień 2009 roku. Amber Gold otwiera swoje pierwsze biuro w Gdańsku przy ulicy Długie Ogrody. Od samego początku wszystko jest obliczone na zrobienie wrażenia. Eleganckie wnętrza, marmurowe podłogi, skórzane fotele. Na ścianach dyplomy, certyfikaty, zdjęcia z ważnymi ludźmi. A oferta brzmi jak marzenie każdego emeryta czy rodziny z oszczędnościami. Amber Gold oferuje lokaty w metalach szlachetnych, głównie w złocie. Przynosisz pieniądze, oni kupują za nie złoto i przechowują w bezpiecznym skarbcu. Ty dostajesz nawet 16,5% rocznie. To znaczy 4 razy więcej niż dają banki. I to nie wszystko. Każdy, kto założy lokatę, dostaje prezent. 1-gramową sztabkę złota wartą wtedy około 100 złotych. To psychologiczny trik. Ludzie trzymają w ręku prawdziwe złoto i myślą, no skoro dają mi złoto za darmo, to muszą być naprawdę bogaci. Ale jest jeden haczyk, którego nikt wtedy nie rozumie. Amber Gold nie jest bankiem. Nie ma licencji bankowej. Nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Czyli nikt ich nie kontroluje, nikt nie sprawdza, co robią z pieniędzmi klientów. W rzeczywistości Amber Gold działa jak klasyczna piramida finansowa, czyli schemat Ponziego znany od ponad 100 lat. Zasada jest prosta. Nie inwestują wcale twoich pieniędzy. Po prostu biorą wpłaty od nowych klientów i płacą nimi odsetki starym klientom. Dopóki wpływa więcej nowych pieniędzy niż wypływa starych wypłat, piramida stoi. Ale w momencie, gdy nowi klienci przestaną przychodzić, całość się wali jak domek z kart. Amber Gold twierdzi, że kupuje złoto i przechowuje je w sejfach dla klientów. W rzeczywistości wydadzą na zakup kruszców zaledwie 10 milionów złotych. To mniej niż 2% tego, co wpłacili ludzie. Między 2009 a 2012 rokiem Amber Gold wydaje dziesiątki milionów złotych na reklamę. Radio, telewizja, billboardy w całej Polsce. Najbardziej bezczelny billboard stoi w Warszawie, przy Placu Powstańców, dokładnie naprzeciwko siedziby Komisji Nadzoru Finansowego. To jakby powiedzieć im prosto w twarz: patrzcie, rosnę wam pod nosem i nic mi nie zrobicie. Kampania jest profesjonalna. Logotyp Amber Gold przypomina logo Alior Banku, jeden z większych banków w Polsce. I to nie przypadek. Ludzie mają podświadomie kojarzyć firmę z solidną instytucją bankową.
W rezultacie firma rośnie w oszałamiającym tempie. Tysiące ludzi zakłada lokaty. Większość to seniorzy z oszczędnościami życia, ale przychodzą też młodzi rodzice, drobni przedsiębiorcy, nawet rolnicy sprzedający ziemię, żeby zainwestować w bezpieczne złoto. Niektórzy wykładają ostatnie pieniądze, fundusze odłożone na operację dziecka, na własny pogrzeb, na wnuki. Ale nikt nie wie, że stoi na bombie z odpalonym zapalnikiem. Ale już w grudniu 2009 roku, zaledwie 3 miesiące po starcie działalności, Komisja Nadzoru Finansowego umieszcza Amber Gold na liście publicznych ostrzeżeń. To znaczy, że oficjalnie mówią: uwaga, ta firma może oszukiwać, nie dawajcie im swoich pieniędzy. Problem w tym, że nikt tego nie czyta. Lista ostrzeżeń KNF jest długa. Są tam setki małych podejrzanych firm, a przecież Amber Gold ma biura reklamy, sponsoruje zoo. Jak taka firma może być oszustwem? Ale moment, może ktoś powie: a co z agencjami specjalnymi? Gdzie była policja, gdzie byli ludzie, którzy powinni tropić wielkie oszustwa finansowe? Okazuje się, że wiedzieli. ABW od 2010 roku miało informacje o Amber Gold. W aktach są notatki funkcjonariuszy, którzy pisali, że to prawdopodobna piramida finansowa. W 2011 roku mają już konkretne podejrzenia, że pieniądze są prane, że może być powiązanie z grupami przestępczymi z Trójmiasta. W 2012 roku, na kilka miesięcy przed upadkiem, ABW ma szczegółowy plan śledztwa. Wiedzą już prawie wszystko, że to piramida, że pieniądze idą za granicę, że będą linie lotnicze, że w to zamieszani są ludzie z biznesu i polityki. I jest jeszcze jedna instytucja, która ma wszystkie narzędzia, żeby zatrzymać Amber Gold – Urząd Skarbowy. Bo przez 3 lata firma nie składa sprawozdań finansowych. Żadnych. Zero. To jak prowadzić biznes i nie płacić podatków przez 3 lata z rzędu. Normalnie skarbówka demoluje małego przedsiębiorcę za 5 zł niedopłaty. Ale Amber Gold? Nie ma problemu. Okazuje się, że firma przez 16 miesięcy w ogóle nie widniała w systemie kontroli podatkowej. Ktoś po prostu zapomniał ją tam wpisać. Kiedy wreszcie to odkryto i przeprowadzono kontrolę, znaleziono masę nieprawidłowości, ale sprawy nie skierowano do prokuratury. Uznano, że firma stara się wyjaśnić rozbieżności. Koniec 2010 roku. Marcin Plichta ma już setki milionów złotych na kontach. Większość to pieniądze wpłacone przez klientów Amber Gold, które powinny leżeć bezpiecznie w sejfach jako złoto. Ale Marcin ma inny pomysł. Postanawia zostać magnatem lotniczym. W czerwcu 2011 roku dochodzi do spotkania z Krzysztofem Wicherkiem, właścicielem upadających linii lotniczych Jet Air. Wicherek szuka kogoś, kto zainwestuje i uratuje firmę przed bankructwem. Marcin słucha przez godzinę, a potem mówi: dobra, kupuję. Przelew zrobię jutro. I rzeczywiście, bez jakiejkolwiek umowy, bez dokumentów, bez zabezpieczeń, przelewa 11 milionów złotych na prywatne konto Wicherka. To jakby kupić samochód od nieznajomego na ulicy i dać mu gotówkę bez otrzymania kluczyków. Normalny biznesmen by tego nie zrobił. Ale Marcin nie jest normalnym biznesmenem. To nie są jego pieniądze. To pieniądze klientów Amber Gold. W kolejnych miesiącach wykupuje jeszcze 2 linie, niemieckie OLT Germany i małe Yes Airways. Łączy je wszystkie w jedno. Powstaje OLT Express. 1 kwietnia 2012 roku, prima aprilis, OLT Express wykonuje swój pierwszy komercyjny lot z Gdańska do Warszawy. Ceny biletów są absurdalnie niskie, czasami poniżej 50 zł za przelot w jedną stronę. To mniej niż kosztuje bilet autobusowy na tej samej trasie. Problem w tym, że przy takich cenach niemożliwe jest zarobić. Koszt paliwa, ekipy, serwisu samolotu, postojów na lotniskach, wszystko to kosztuje wielokrotnie więcej niż przychody z biletów. Ale najbardziej kontrowersyjna w całej historii OLT Express jest jedna osoba – Michał Tusk, syn ówczesnego premiera Donalda Tuska. Jak do tego doszło?
Marcin Plichta poznaje Michała przez wspólnych znajomych z trójmiejskiego środowiska biznesowego. Proponuje mu pracę. Michał przyjmuje. Twierdzi później, że nie widział w tym niczego złego. To była normalna umowa o współpracę, zwykłe zlecenie doradcze. Podczas przesłuchania przed komisją śledczą w 2016 roku Michał Tusk zeznaje pod przysięgą, że nie miał wiedzy o tym, że Amber Gold to oszustwo, że myślał, iż to normalna firma, że nie wiedział, że pieniądze na OLT pochodzą z nielegalnych źródeł. Ale wcześniej, w rozmowach z dziennikarzami, mówił inaczej. Cytuję z nagranej rozmowy. Razem wiedzieliśmy, że to jest, mówiąc tak, kolokwialnie lipa, czyli wiedział, a mimo to pracował dla nich. Komisja śledcza później ustali, że rola Michała była większa niż on sam przyznaje, że miał bezpośredni dostęp do Donalda Tuska i mógł przekazywać informacje, że funkcjonariusze ABW i policji wiedzieli o jego zaangażowaniu i właśnie dlatego bali się ruszyć sprawę Amber Gold, bo dotykała rodziny premiera. 27 lipca 2012 roku OLT Express ogłasza zawieszenie wszystkich lotów. Oficjalny powód – problemy techniczne. Prawdziwy powód – nie ma pieniędzy na paliwo. Tysiące pasażerów utknęło na lotniskach. Jedni w Polsce, inni za granicą. Bilety wykupione, a samoloty nie lecą. Nikt nie zwróci pieniędzy. 3 dni później, 30 lipca, OLT Express ogłasza upadłość. 1 sierpnia 2012 roku w biurach Amber Gold zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Klienci przychodzą po swoje pieniądze, ale wypłaty są opóźnione. Proszę wrócić za tydzień. Mamy problemy techniczne z systemem. Przelew będzie za kilka dni. Ale tych kilka dni nigdy nie nadchodzi. Szybko rozchodzi się wieść. Ludzie dzwonią do znajomych, piszą na forach internetowych. Coś jest nie tak z Amber Gold. W ciągu tygodnia przed biurami ustawiają się kolejki. Ludzie stoją godzinami, niektórzy od rana do wieczora. Chcą swoich pieniędzy, chcą je teraz. 12 sierpnia Marcin Plichta organizuje konferencję prasową. Stoi przed kamerami, spokojny, uśmiechnięty. 13 sierpnia 2012 roku, po zaledwie jednym dniu od konferencji, Amber Gold ogłasza likwidację. Wszystkie biura zamknięte, strona internetowa nie działa, telefony nieodbierane, firma po prostu przestaje istnieć. 17 sierpnia. Marcin i Katarzyna Plichta zostają zatrzymani. Zarzuty: wprowadzenie w błąd, oszustwo, pranie pieniędzy. Trafiają do aresztu. 20 września sąd ogłasza upadłość Amber Gold. Powołany zostaje syndyk, który ma zbadać finanse firmy i spróbować odzyskać pieniądze dla oszukanych klientów. Ale już wiadomo, że to będzie bardzo trudne. 18 000 ludzi zgłasza roszczenia do syndyka. Łączna kwota 851 milionów złotych. To nie są abstrakcyjne liczby. To są konkretni ludzie z konkretnymi dramatami. 30 maja 2016 roku, prawie 4 lata po upadku Amber Gold, rozpoczyna się proces. Główni oskarżeni to Marcin Plichta i Katarzyna Plichta. Zarzuty im stawiane to oszustwo w stosunku do 18 000 osób, pranie brudnych pieniędzy, działalność bankowa bez zezwolenia, fałszowanie dokumentów. Proces trwa 3 lata. To jeden z najdłuższych i najbardziej skomplikowanych procesów w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Akta sprawy liczą 18 000 tomów. Trzeba było wynająć specjalny magazyn, żeby je wszystkie pomieścić. Samo odczytanie wyroku zajmie 5 miesięcy, od maja do października 2019 roku, bo w uzasadnieniu sąd musi wymienić wszystkie 18 000 pokrzywdzonych po imieniu i nazwisku. W październiku 2019 roku pada wyrok. Katarzyna Plichta 12,5 roku. Marcin Plichta 15 lat pozbawienia wolności. Plus grzywny. A co z innymi? Żaden prokurator nie został ukarany za zaniechanie.
Żaden funkcjonariusz ABW nie poniósł konsekwencji za to, że nie działał. Żaden polityk nie stanął przed komisją odpowiedzialności. Urząd Skarbowy zwolnił 2 naczelników, ale dopiero po fakcie, gdy było już za późno. Wróćmy do pytania, które zadaliśmy na początku. Skąd młody, wielokrotnie karany oszust wziął pieniądze na rozkręcenie tak dużego biznesu? Amber Gold w 2009 roku wystartowało z kapitałem, którego Marcin Plichta po prostu nie mógł mieć. Nie pracował nigdzie legalnie, nie prowadził żadnego dochodowego biznesu, siedział w aresztach, z czego sfinansował pierwsze biuro, kampanię reklamową, wynagrodzenia dla dziesiątek pracowników. W planie śledztwa ABW pojawia się nazwisko Mariusza Olecha, trójmiejskiego biznesmena, właściciela firm zajmujących się gastronomią, lokalami na lotnisku w Gdańsku i nieruchomościami. Olech to postać znana w Trójmieście od lat 90. W tamtych czasach prowadził firmę spedycyjną. Znał ludzi ze świata przestępczego, między innymi Jana P., pseudonim Tygrys, szefa jednej z największych gdańskich grup gangsterskich. Według notatek ABW pierwsze pieniądze, które zasiliły Amber Gold, mogły pochodzić od Olecha i właśnie od Tygrysa. Celem miało być pranie brudnych pieniędzy z przestępczości zorganizowanej, które trzeba było wprowadzić do legalnego obiegu. Amber Gold idealnie się do tego nadawało. Ludzie wpłacają gotówkę, firma wystawia faktury za złoto, wszystko wygląda legalnie. Olech przed komisją śledczą wszystkiemu zaprzecza. Mówi, że nigdy nie spotykał się z Marcinem Plichtą, że nie inwestował w Amber Gold ani w OLT Express, że całe zarzuty ABW to bełkot totalny. Ale są dokumenty, które mówią co innego. W lipcu 2011 roku, zaledwie kilka dni przed tym, jak Marcin Plichta przelał miliony na linie lotnicze, dochodzi do spotkania. Krzysztof Wicherek, właściciel Jet Air, przychodzi do Olecha z prośbą o zainwestowanie. Olech odmawia. 2 tygodnie później ten sam Wicherek dostaje telefon od Marcina Plichty, który chce kupić jego firmę. Przypadek? Komisja śledcza uważa, że nie. Ale bez twardych dowodów, przelewów, nagrań, zeznań świadków nikt Olecha nie oskarży. W 2016 roku Sejm powołuje komisję śledczą. Przewodniczącą zostaje Małgorzata Wasserman, prawniczka z Prawa i Sprawiedliwości. Komisja pracuje przez 3 lata. 132 posiedzenia, 141 świadków przesłuchanych, w tym Donald Tusk, Michał Tusk, szefowie ABW, ministrowie, prokuratorzy, sędziowie. Protokoły z prac komisji liczą 1000 stron. Czy komisja coś ustaliła? Tak i nie. Tak, bo jasno wykazała, że ogromna liczba instytucji zawiodła. Prokuratura nie działała mimo alarmów. ABW zbierało informacje, ale ich nie wykorzystywało. Urząd Skarbowy zapomniał wpisać firmę do systemu kontroli. Nie, bo nie udało się ustalić, kto był głównym zleceniodawcą piramidy, skąd pochodziły startowe pieniądze i gdzie są setki milionów, które zniknęły za granicą. Małgorzata Wasserman w swoim podsumowaniu powie: po 3 latach prac komisji nie mam żadnych wątpliwości, że Marcin Plichta był tylko słupem. Ktoś inny wymyślił tę operację i ktoś inny na niej zarobił. Ale kto? Tego komisja nie ustaliła. Dzisiaj, prawie 14 lat po upadku Amber Gold, większość bohaterów tej historii żyje swoim życiem. Marcin Plichta siedzi w więzieniu. Wyjdzie w 2027 roku. Podczas procesu próbował popełnić zabójstwo. Był w tak złym stanie psychicznym, że sąd musiał zabezpieczyć salę rozpraw specjalnymi środkami. W lipcu 2024 roku złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie. Wniosek został odrzucony. Katarzyna Plichta wyszła na wolność w 2024 roku po odbyciu 11 lat, częściowo w areszcie, częściowo w więzieniu. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że siedziała za długo bez wyroku i nakazał Polsce wypłacić jej 6,5 tysiąca euro odszkodowania. Tak,
Dobrze słyszycie. Kobieta, która pomogła ukraść 800 milionów, dostała odszkodowanie od państwa. Amber Gold to przestroga. Przestroga przed tym, co się dzieje, gdy ludzie u władzy są niekompetentni albo skorumpowani, gdy służby chronią układy zamiast obywateli, gdy prokuratorzy torpedują śledztwa, bo ktoś im każe, gdy media milczą, bo dostają pieniądze z reklam. To jest historia o tym, że w Polsce można ukraść 800 milionów złotych i wyjść z więzienia po 15 latach, że można mieć 9 wyroków za oszustwa i wciąż zakładać nowe firmy, że można mieć parasol ochronny, jeśli zna się odpowiednie osoby. I to jest historia, która, mimo że minęło prawie 14 lat, wciąż nie ma końca, bo sprawiedliwości tak naprawdę nie było, a pytania pozostały bez odpowiedzi. Amber Gold, największy przekręt III Rzeczypospolitej i największa kompromitacja państwa polskiego,